Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj filmik o ratowaniu wałów od Mikrusa, zagadka z shorta związana. Wały od Mikrusa są to wały dosyć kłopotliwe w eksploatacji i w naprawie. W eksploatacji dlatego są kłopotliwe, że ich mankamentem jest to, że w pewnym momencie ciężko jest te silniki odpalić, nierówno pracują, są kłopoty z ustawieniem zapłonu. Znaczy wynika to przede wszystkim z tego, że następuje przedmuch między komorami karterów. Są to wały dwukorbowodowe, silniki dwucylindrowe, taka miniatura CZ-ki. I na tym środkowym łożysku, tu jest łożysko w oryginale, łożysko NU i uszczelniacz labiryntowy, coś takiego jak w TS z takimi kanałkami, rowkami, tam na filmie później zobaczycie już taki przetoczony kawałek uszczelniacza, który stanowi dystans. Kłopoty wynikają z tego, że następują przedmuchy między tymi częściami karterów i jest problem. My tutaj naprawiamy z Bartkiem, poprawiamy właściwie fabrykę, zakładamy zamiast tego uszczelniacza labiryntowego uszczelniacz pierścieniowy, podobnie jak w TS-kach, w CZ-kach. Troszeczkę go trzeba przerobić, ale jest to do zrobienia. Także jest zakładane też łożysko kulkowe z luzem C3, dlatego kulkowe, że w momencie kiedy założyłbym łożysko NU, to środkowy pierścień miałby możliwość przesuwania się od boku do boku, a to powodowałoby to, że wypadałby ten pierścionek wewnętrzny z pierścieniami uszczelniającymi, wypadałby poza uszczelniacz. Dlatego jest zakładane łożysko kulkowe. Ono też swoje wytrzyma zupełnie spokojnie, bez żadnego problemu. Także na filmie zobaczycie, jak to naprawiamy, jak to jest modyfikowane, jak jest wał złożony, jak jest wycentrowany. No, cudów tutaj nie można oczekiwać, bo te wały już wielokrotnie były naprawiane. Te pierścienie zewnętrzne są pomasakrowane, no ale uratowaliśmy tyle, ile się dało. Bicie zobaczycie, że jest całkiem przyzwoite, pozwalające na to, że jak się założy łożyska z luzem C3, a najlepiej z luzem C4 na końcówki, to będzie to śmigało przez długie lata jeszcze. Korbowody, co do korbowodu, bo nie wiem, właśnie nie pamiętam, czy na filmie tam mówię, te korbowody są w oryginale, my tutaj zresztą tak samo robimy. Robione są łożyskowanie, to są dwa rzędy rolek 4×6 z przekładką milimetrową. Są dwa rodzaje stworzni, jedne są 18, drugie 16. Przy 16 jest inny czop, przy 18 jest czop węższy, przy 16 jest czop szerszy na odsadzeniu. To takie niuanse, które już wyłażą w praniu, jak to się mówi, w momencie kiedy się te silniki, znaczy te wały rozbierze, naprawia. Stąd bywają kłopotliwe i dlatego klient, który ten wał dostarczył jeszcze w zeszłym roku, te wały, o ile się nie mylę, w zeszłym roku albo jeszcze w tym roku, no już trudno mi powiedzieć. W każdym razie bardzo, bardzo dawno temu czekał na ich naprawę bardzo cierpliwie, za co mu bardzo dziękuję z kolei za wyrozumiałość. No, jak wiecie, ja dosyć dużo chorowałem, nadal nie jest wszystko ok, ale daję już radę, już mogę pracować i może nie na pełnych obrotach, ale pracuję. No cóż, zapraszam na film. Nie wiem, czy będzie ciekawe, czy nie. Komu się będzie podobało, łapka w górę, komu nie, łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji i do oglądania. No i zgodnie z tym, co mówiłem, jesteśmy teraz przy wałach od Mikrusa. Mam dwa wały. Obydwa wały były na starego typu uszczelnieniach, na takich tak zwanych labiryntowych. One były na
15 mm szerokie. Te uszczelnienia to niestety nie zdaję egzaminu. Te wały ciężko palą, zwłaszcza zimne, to już znaczy zwłaszcza ciepłe, to później jest problem z odpaleniem. Klient prosił, żebym przerobił na uszczelnienia pierścieniowe, takie jak stosujemy w jawach. Tu jest takie uszczelnienie pierścieniowe. Pokażę Wam, zbiorę, tu sobie są dwa pierścienie z zamkami po przeciwnych stronach. Pierścień, tu jest taka tuleja, w którą się wkłada łożysko, następnie pierścień, no i tutaj jako dystans na wymiar, żeby było wszystko ok, idzie taki stoczony uszczelniacz labiryntowy. No tu też częściowo jeszcze dodatkowo na tym jednym rowku będzie uszczelniał, ale to w zasadzie jest taki bardziej pro forma niż coś dające. No wał, jak widzicie, jest taki jeden i drugi zresztą już robiony. Podkładki na korbowodach, zaraz Wam pokażę korbowody, jak one wyglądają. Tu mamy spasowane korbowody, to są czopy z odsadzeniami. To jest na dwóch rzędach rolek 4×6 z przekładką w środku. Stosowanie tutaj jakichkolwiek koszyków no dosyć kłopotliwe, bo z szerokością jest problem takich koszyczków tak wąskich tu jest na 14 mm, czy na 13 nawet mm szerokie. No po prostu może i są, ale ja nie mogę znaleźć, także robię tak jak wyglądają fabryczne. Dalej pokażę Wam, jak jest wał już po złożeniu, jak to wygląda, tak żeby było poglądowo do końca pokazane co i jak. Środki pomontowane, łożyska kulkowe zamiast NU, które powinny być, no ale niestety przy tego typu uszczelnieniu, który jest na pierścieniu, no nie można stosować łożysk NU, bo będzie się to wszystko rozjeżdżało, uszczelnienie może wylecieć z pierścienia i w tym momencie jest kłopot. Cóż, pozostaje teraz założyć łożyska, znaczy całe te zestawy, na te tutaj przygotowane środki. Środki są oczywiście, tak jak wiem, podtoczone, żeby można było, bo normalnie tutaj na tej średnicy, na całej długości pracował ten uszczelniacz labiryntowy, a ponieważ pierścieniowy ma mniejszą średnicę, 30 mm, no to trzeba było tutaj zebrać, uszykować pod taki uszczelniacz. Dobra, złożę teraz te pierścienie, pokażę Wam, jak to się kręci. No zobaczcie, założone, wszystko się kręci. Jest jak najbardziej ok. Teraz wystarczy poskładać wał, no i później pokażę Wam wycentrowanie całości. No jak widzicie, środki są złożone, środkowe przeciwwagi. Tu się wszystko kręci idealnie. Na pewno będzie szczelne, nic się nie będzie działo. Teraz boki i wał będzie gotowy. Bicie wału. Na środku, środek to jest takie miejsce, gdzie jest trzymane na wąskim łożysku. Całość jest długa, reszta wisi na uszczelniaczu, więc ten środek się dosyć tak swobodnie chwieje, tym bardziej, że łożysko jest z luzem C3. Już sprawdzamy końcówkę. Ta końcówka praktycznie nie bije, a ta bije ile? No, setkę, półtorej może. No, także wał jest wycentrowany. Drugi tak samo. Będzie to jechało. Myślę, że zda egzamin. No jeszcze tu na dokładkę bicie drugiego wału na końcówce. Tu jest setka, półtorej, dwie maksymalnie. Środek 2-3 setki. Tak jak mówiłem, te środki one są chwiejne bardzo, bo i tutaj ile jest bicia?
2-3 setki. Nic więcej z tego niestety się nie osiągnie, bo to było 100 000 razy robione, więc jest jak jest, na pewno pojedzie. Do następnego razu. Komu się podobało, łapka w górę, komu nie, w dół. Dzięki za subskrypcję i do usłyszenia.